Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj zapraszam na spacer po moim leśnym zakątku, po mojej cienistej rabacie. Teraz jesteśmy na początku tej rabaty. Tutaj zaczyna się właśnie takie cieniste miejsce. To jest taki, mogę powiedzieć, cień suchy. Tutaj nad nami rośnie lipa, więc ona zbiera dosyć dużo wody. I ta ziemia tutaj nigdy nie jest taka porządnie wilgotna. A tak ogólnie to przydałoby się trochę deszczu, ponieważ jest bardzo, bardzo sucho. Nawet nie trochę, przydałby się porządny deszcz, żeby ze 2 dni popadało. No to wtedy by to jakoś pomogło roślinom. I teraz idziemy powoli tą rabatą. Tutaj jest żurawka Marmalade w rzędzie. A tutaj po drugiej stronie jest żurawka Palace Purple. Pomiędzy nimi jest taka ścieżka, która w tej chwili trochę zarosła niezapominajką. Niezapominajka jeszcze ładnie kwitnie, ale już niedługo trzeba będzie ją powyrywać, ponieważ za bardzo by mi się rozsiała. Zostawię może 1-2 krzaczki, żeby w przyszłym roku też ta niezapominajka tutaj była. Tutaj jest bodziszek korzeniasty, odmiana biokowo, o jasnych kwiatach. W tej chwili akurat ładnie kwitnie. On się bardzo ładnie rozrasta, ale jednocześnie jest łatwy do opanowania. Po prostu można go z łatwością utrzymać w jednym miejscu. Nie tak jak barwinek, który rocznie potrafi przyrastać nawet do 80 cm. I w takiej sytuacji utrzymanie go w ryzach jest bardzo trudne. Po prostu trzeba kilka razy w roku go pilnować. Natomiast ten wystarczy raz w roku na wiosnę ograniczyć do takiego miejsca, gdzie chcemy go mieć i nie ma żadnego problemu. Tutaj mam taką ścieżkę ułożoną z betonowych płytek, które odciskałam na liściach. I dzięki temu mogę sobie w miarę jakoś tak swobodnie chodzić, żeby nie niszczyć roślin, które ewentualnie jeszcze nie wzeszły. Ale w tym momencie już właściwie wszystko powschodziło. Tutaj jest Hakonechloa, to jest odmiana Aureola. Ona bardzo ładnie tutaj się przyjęła. Ale najładniejszy jest właśnie tamten krzaczek. Tutaj mam jeszcze 3 krzaczki. One są takie słabsze, nie wiem, coś chyba je trochę popodgryzało. I tutaj jeszcze jeden. Mam nadzieję, że w czasie sezonu one dojdą do siebie. Tutaj pięknie kwitną w tej chwili cebulice dzwonkowe, różowe, ładne kwiatuszki. Przez długi czas właściwie nie wiedziałam, co mi tu rośnie, co to za liście, ponieważ zapomniałam, co posadziłam. No i okazało się, że to jest cebulica dzwonkowa. Śliczna, delikatna, wiosenna roślinka. Tutaj jest Hakonechloa zielona, gatunek. Też bardzo ładna trawa kaskadowa, tylko w kolorze właśnie zielonym. I idziemy dalej. Tu przy płocie posadziłam mahonię i widzę, że bardzo ładnie się przyjęła. Teraz podejdę bliżej. Bardzo ładnie się przyjęła. Mahonia początkowo rośnie dosyć wolno. Mahonia nie wymaga dużo zabiegów pielęgnacyjnych, jest odporna. Czasem lekko podmarznie w ostre zimy, ale szybko się regeneruje. Tutaj jest runianka japońska, też bardzo ładna roślina okrywowa i też nie jest ekspansywna, więc swobodnie można ją sadzić w ogródkach. Tutaj jest tojeść rozesłana, ona jest też dosyć ekspansywna na dogodnych stanowiskach, ale tutaj dla niej może być odrobinę za sucho, no i dodatkowo jest tutaj cieniście, więc mam nadzieję, że nie będzie szalała ze wzrostem. Tu mam funkie, to jest odmiana Crossa Regal, duże, ładne funkie w tym miejscu będą ładnie wyglądać.
I tutaj dwa krzaczki, które miały spełniać rolę bukszpanu. To jest ostrokrzew karbowano-listny. Podejdę troszkę bliżej do niego. Wygląda w ten sposób, ale widzę, że rośnie o wiele słabiej niż bukszpan. No trudno, z bukszpanów trzeba zrezygnować, ponieważ ćma bukszpanowa robi swoje. Muszę go trochę poprzycinać, żeby zagęścić, żeby to był ładny krzaczek, a nie jakiś taki roztrzepaniec. I idę tutaj dalej. I tutaj dalej też są funkie. To jest odmiana, w tej chwili nie pamiętam, ale zdaje się, że to jest odmiana Francis Williams o takiej niebieskawej blaszce z żółtym obrzeżeniem. W tej chwili to obrzeżenie jeszcze nie jest dobrze widoczne, ale w miarę sezonu ono będzie właśnie takie ładne, będzie tutaj ładnie wyglądać. Tutaj jest serduszka wspaniała, odmiana Aurora o białych kwiatach. W zeszłym roku ją posadziłam i na razie jest to mała roślinka, ale one szybko się rozrastają i co ważne, kwitną właściwie przez większość lata. Wypuszczają pojedyncze kwiatki, białe, ładne kwiatuszki. I kopytnik pospolity, który bardzo ładnie rozsiewa się u mnie w ogrodzie i w tej chwili jest go już naprawdę sporo. Tutaj właśnie takie ładne takie ładne poletko kopytnika się zrobiło. Trzeba tylko uważać, żeby nie wyciąć siewek i będziemy mieć coraz więcej właśnie takiego fajnego kopytnika, który jest doskonałą rośliną okrywową. Zimozielony, nie rozrasta się szybko, łatwo do opanowania i lubi miejsca półcieniste i cieniste. Tutaj dosadziłam paproć, to jest narecznica czerwono-zawijkowa i jak widać już tutaj wypuszcza nowe pastorały, które za chwilę będą pięknymi liśćmi. Tutaj natomiast jest funkcja Patriot. Te patyczki będę musiała pousuwać, ale zostawiłam je na zimę z tego względu, żeby właśnie widzieć, gdzie ta roślina jest. Także tu jest funkcja Patriot o biało-zielonych liściach. Na razie są kremowo-zielone. Tam jest poletko z narecznicy czerwono-zawijkowej, też już pięknie odbijają i za parę dni będą bardzo ładne liście. To jest epimedium czerwone, które już przekwitło i w tej chwili jest po prostu taką plamą jasno-zielonych liści. Bardzo ładne. Powolutku się rozrasta, więc nie ma z nim jakiegoś problemu. Tutaj mam posadzoną jakąś żurawkę, ale nie pamiętam, co to za odmiana. Ona tu siedzi już kilka lat. No i o, właśnie tak wygląda, ale może dlatego, że miała ciemno przed uporządkowaniem tego terenu i po prostu musiała sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że z czasem będzie coraz ładniejsza. Ona w tej chwili jest na takim jak gdyby małym pieńku, ale może wypuści nowe sadzonki z boku gdzieś tutaj i jakoś się tak ładniej rozkrzewi. I kolejny kopytnik. I tutaj dalej moja cienista rabata sięgała dotąd, ale z czasem wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc któregoś dnia przeryłam tutaj ten fragment rabaty i w tym momencie ta moja cienista rabata sięga aż do tamtego miejsca za Kuninkhamie. Tutaj mam Kuninkhamie. Trzeba podciąć te wszystkie gałęzie do góry, ponieważ co roku zrzuca mi takie suche wiechcie, mocno kłujące i trzeba to wszystko oczyścić
żeby przestała właśnie mi tak śmiecić. Tam jest właśnie jeszcze mnóstwo takich zrzuconych przez Kuning Kamie suchych pędów. Trzeba to jeszcze wygrabić i myślę, że jeszcze podetnę tę tuję olbrzymią, która tutaj rośnie, tak jak podcięłam tę tuję olbrzymią. I teraz wygląda jakoś tak w miarę znośnie. Także tu jeszcze troszeczkę porządku tam z tyłu, ale to dopiero jak oczyścimy tę Kuning Kamię. Ponieważ jeszcze będą spadać te gałęzie i będą śmiecić. Także na tę chwilę tutaj jest koniec mojej rabaty cienistej. To jest młoda roślina hosty Regal Splendor. Podobna do Crossa Regal, ale ma dodatkowo jasną taką obwódkę kremową dookoła liścia. Tutaj na razie jeszcze nic nie ma. Myślę, że tutaj dla koloru dodam rząd jakiejś żurawki. Myślę o mojej marmaladę, która w tej chwili się ukorzenia. Jak sadzonki się ukorzenią, to będą akurat tutaj do wykorzystania. Tutaj jest języcznik, forma cristata. Już w tej chwili widać, że ma postrzępione te czubki liści. Z czasem, jak rośliny będą się rozrastać i będą coraz starsze, będzie to coraz bardziej widoczne. I tutaj właśnie jest rządek takiej formy cristata. Tu jest taki trawnik, który w zasadzie zaczęły przejmować mchy. Ja tego mchu nie usuwam. Jeżeli będzie to chciał być trawnik bez trawy, z samym mchem, niech sobie będzie. Mój ciemiernik o pełnych kwiatach chyba zawiązał nasiona. Zwykle nie zawiązywał. Muszę tutaj założyć skarpetkę, taką przezroczystą, cieniutką, żeby mi się te nasionka nie wysypały. Bo no tutaj chyba nasionek nie będzie, ale tutaj ewidentnie zawiązane są nasionka. No bardzo się z tego cieszę. Ciekawe, czy powtórzy cechy pełnych kwiatów. Tutaj jeszcze jeden kwiatek, ale też nie zawiązane nasionka. Natomiast na tym jednym, na ten jeden skarpetka. Idziemy dalej. Tutaj jest paprotnik szczecinkozębny. Bardzo ładnie się rozrasta. W ubiegłym roku go posadziłam i w tym roku wypuszcza piękne liście. Dalej jest znów języcznik. To jest odmiana undulatum. Rośnie mocniej niż tamta. I tutaj są dwa rzędy tej rośliny. Samosiejki z naparstnic zostawiłam, żeby to ładnie kolorowo wyglądało. No tutaj trochę bałaganu, robią liście z krokusów, ale one niedługo zaschną i będzie można usunąć te suchotki, żeby było tak troszeczkę chociaż w porządku. Teraz może je o tak, o. I zawsze troszeczkę ładniej wygląda. Tutaj jest runianka japońska, odmiana variegata. O biało obrzeżonych liściach. Rośnie o wiele wolniej niż ta o zielonych liściach. No tutaj bardzo ładnie mi się poprzyjmowała, bo w czasie, kiedy robiłam ten zakątek leśny, wkładałam właściwie takie gałązki prawie że bez korzeni. Nie myślałam, że to się tak ładnie poprzyjmuje. A jednak tutaj całe poletko jest runianki. Tam jest miejsce, którego nie wyrywałam. To są stare rośliny i one w tej chwili bardzo ładnie wyglądają. A tutaj przed nimi posadziłam narecznicę czerwonozawijkową. Tutaj posadziłam kokoryczkę niską. No jak się rozrośnie, będzie bardzo ładnie wyglądać. Na razie
jest malutka. Zaraz przejdę. Na razie jest malutka, ale tutaj widzę, że zaczyna kwitnąć. Tu jest paprotnik szczecinkozębny. To właśnie z tego paprotnika brałam sadzonki, żeby zrobić właśnie te nowe roślinki, które tam posadziłam w drugim miejscu. Bardzo ładnie wyglądają te kosmate pastorały w tym momencie. Dwie malutkie funkie, odmiana lemon. Też tutaj posadziłam troszeczkę dla koloru, ponieważ w tym leśnym zakątku mam trochę mało koloru i myślę, żeby kupić kilka krzaczków żurawek innych niż mam i po prostu tutaj je posadzić, żeby było bardziej kolorowo. Tutaj są dwie tuje, z których zrobiłam takie udawane bonsai. Tutaj jest ciemno, więc one średnio sobie tutaj rosną, ale przycięłam, zawsze coś tam będzie rosło. Narecznica samcza, która sama mi się tutaj wysiała, to jest samosiejka. No i teraz ładnie tutaj rośnie. Może nie do końca pasuje, ale w zasadzie może być. I funkia albo marginata. Ona rusza jako chyba pierwsza. I w tej chwili to już jest bardzo ładny krzew. Nie krzew, bardzo ładna roślina. Kwitnie pięknie, jasnofioletowy kolor. W tym roku jest naprawdę taka dosyć okazała. Kiedyś w jednym roku zjadły mi ją myszy i musiała się odbudowywać, ale w tym roku już jest ładna. Tutaj są funkie o zielonych liściach i to są siewki z funki Patriot. Tworzą bardzo ładne, zwarte takie rośliny i pięknie kwitną. Mają fioletowe kwiaty zebrane w taki piękny bukiet. Te jeszcze są małe, ale tam w drugiej części ogrodu właśnie miałam taką starszą siewkę i po prostu wyglądała w czasie kwitnienia bardzo ładnie. Tutaj jest poletko wietlicy japońskiej. To jest odmiana Silver Falls. Niedawno wypuściła liście i w tej chwili już się robi piękne, srebrne poletko. No tutaj psi zęby już przekwitły, teraz są liście, a niedługo zostaną same cebule w ziemi. Bergenia, która w tej chwili już nie kwitnie, zostały same liście. Bardzo ładnie wygląda ten bluszcz o biało obrzeżonych liściach i stosunkowo łatwo go kontrolować. Nie rośnie tak szybko jak bluszcz ten o zielonych liściach, więc na razie tutaj jest. Gdy mi zacznie dokuczać, po prostu go usunę. W pełni kwitnienia są teraz czosnki niedźwiedzie. Tutaj jest tak sporo tego czosnku, i tutaj też. W zeszłym roku, jak przekwitły te kwiaty, poobcinałam mu te kwiatostany i bardzo dobrze zrobiłam, ponieważ już nie chcę więcej mieć czosnku niedźwiedziego u siebie. Jest go tyle, ile powinno być. Także dzięki temu, że usunę mu te przekwitnięte kwiaty, on już nie będzie mi się rozsiewał. I narecznica samcza też już ładnie wyrosła, ładnie wygląda. Tutaj funkia Sum and Substance, taka ogromna funkia, piękna. W cieniu ma liście jasnozielone, natomiast w takim półsłonecznym miejscu ma liście takie lekko żółte, cytrynowe. Moja azalia, która troszeczkę się wzięła, po kwitnieniu próbuję ją troszeczkę przyciąć, żeby ładniej wyglądała. I tutaj też druga azalia, nie pamiętam nazw, bo to było bardzo dawno kupowane. Zresztą ta, zaraz
przejdę. Ta ma bardzo ciekawie, bo ma tak, tu ma kwiatki różowe z białymi paskami po bokach płatków, a tutaj zobaczcie, a tu są kwiaty czysto różowe na jednym krzaczku, bo tu jest jeden pieniek jest, jeden krzaczek. I tutaj też jest kwiatuszek ciemnoróżowy. A tutaj z białymi paskami na bokach płatków. Nie myślałam, że one są właśnie takie. A tutaj jeszcze ciekawszy kwiatuszek. Zobaczcie. Jeden płatek ma białe paski po bokach, a pozostałe płatki są całe różowe. I tutaj też posadziłam z boku wietlicę japońską. One są małe, były sadzone później, więc jeszcze muszą troszeczkę podrosnąć. Tutaj jest żurawka marmaladę, a tutaj funkia fragrant bouquet. Kwitnie na biało, pachnie, no i bardzo ładna. I właśnie tutaj ta żurawka dodaje trochę koloru, także w tamtej poprzedniej części muszę rzucić troszkę koloru, żeby to wszystko było takie ciekawsze i żeby ładniej wyglądało. Tutaj przy ścieżce są 3 krzaczki tużycy ptasie łapki i żurawka o cytrynowych liściach. W tej chwili nie pamiętam, jaka to odmiana. Muszę sobie przypomnieć i wtedy wstawię na ekran. To są sadzonki też, które sama robiłam. No i jak dorosną, to będę musiała je też rozmnożyć, bo bardzo ładnie wygląda i właśnie dodaje koloru w cieniu. I tak wygląda moja leśna rabata w porannym słońcu. Słońce zagląda tutaj tylko do południa, no i troszeczkę po południu. Także roślinki mają prawdziwie leśne warunki. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.